I nagle ktoś podjeżdża do mnie z tyłu, chwyta mnie za ramię, ciągnie w dół, słyszę te skutery, krzyczy: "What are you doing here?" To jest ułamek sekundy. "I'm going to the airport." I nie zdążyłem się nawet odwrócić, ani nawet odpowiedzieć. Nic. Dostaję nagle mocny cios w plecy, upadam na kolana, koleś ściąga mi plecak, drugi wyrywa mi torbę ze sprzętem, ściągają mi czapkę, rzucają kilka metrów dalej. Wszystko się dzieje w piorunującym tempie. Nie rozumiem, co to jest? Co to jest? Rabunek, napad, żart? To miał być zwykły dzień. Plan był prosty. Zobaczyć jeszcze centrum miasta Baalbek, nagrać film, coś zjeść, potem dojazd na lotnisko i odlot do mojej ulubionej Afryki. Nie miałem zielonego pojęcia, że ten dzień zamieni się w coś, czego nie zapomnę do końca życia. Zanim wyszedłem z pokoju, nagrałem wiadomość na WhatsAppie do mojej córki Ali. Cześć żabeczko kochana, dzień dobry. Krótka taka zwięzła informacja, wszystko u mnie w porządku. Spałem tutaj w motelu u Hamzy, który mi może prowadzi działalność i to zaoferował mi za darmo z couchsurfingu. I udaje się oglądać te ruiny, które są nieopodal, które takie wrażenie robią, przynajmniej na zdjęciach. Zobaczymy, jak to będzie na żywo. I wieczorkiem, już późnym popołudniem będę się udawał w stronę Bejrutu lotniska, bo o 3 rano mam wylot do Addis Abeby, gdzie się będę przesiadał na samolot w Nairobi. Chętnie zobaczę i posłucham, co tam u Was, bo widziałem, że jest fantastyczny czas razem też z mamą i z psiorem. Buziaki całuję mocno, bardzo, bardzo mocno. Gdybym wtedy wiedział, że to będzie ostatnie nagranie do Ali przed tym wszystkim, powiedziałbym pewnie coś więcej. Kocham Cię, za niedługo się zobaczymy, nie martw się o mnie, skarbie. W co drugiej naszej rozmowie mówię jej, że ją kocham, ale wtedy tego nie powiedziałem. Będę później miał do siebie za to wyrzuty, kiedy będę zamknięty w więzieniu. Zamykam drzwi pokoju, plecak na plecy, schodzę na dół, a tam Hamza, właściciel tego motelu. Oh, you're still here. Good morning, my brother. How are you? Very well, thank you very much. I slept like a baby. Maybe not as long as I wished, but you know, but the day is waiting, eh? They are And your girlfriend. yes, of course. Miałem jechać wcześniej po swoją dziewczynę. Okazało się, że dziewczyna przyjedzie jednak później, więc zabrał mnie na śniadanie. Jeszcze pojedziemy na śniadanie z Hamzą. To jest jego motel tutaj przy tym meczecie, w którym podobno znajduje się grób wnuczki samego Mahometa. Salam alaikum. Zamówiliśmy jedzenie, usiedliśmy, śmiejemy się, jemy, rozmawiamy o głupotach, o życiu, o podróżach, o kobietach. Hamza zamówił mi coś lokalnego na śniadanie. Nie pamiętam dokładnie tej nazwy, ale smakowało jak mieszanka takiego humusu z orzechami. Patrzyłem na niego, był taki nieświadomy, beztroski. On nie wiedział, ja nie wiedziałem. Nikt jeszcze nie wiedział. Tasty actually with this bread which is soaked in with the rest of the juices. I can eat this. Oh, and chickpeas, yeah? Awesome. Wsiadamy do auta. Hamza podrzuci mnie pod same ruiny, które chcę dzisiaj zwiedzić. Na razie wszystko gra. Tam mieszkają uchodźcy z Palestyny, mówi, wskazując ręką przez okno. Patrzę na te szare, odrapane budynki, wąskie uliczki, betonowe ściany. Brak chodników, wszystko wydaje się takie chaotyczne, ciasne, gęste, jak kadr z filmu dokumentalnego. Podnoszę kamerę do szyby, nagrywam i czuję, nie potrafię jeszcze powiedzieć, o co chodziło, ale takie dziwne przeczucie miałem. Każdy, kto jeździ po świecie, zna to uczucie. Taki delikatny impuls, nie w głowie, tylko w środku. Coś tu nie gra. Jeszcze to ignorowałem, ale nie wiedziałem, o co chodzi. You can go directly to the. Okay, I will go probably that way to That way is explore. better. And the entrance is that way at the end of of this neighborhood. All right. Okay. Thank you very much. That You're so was welcome. awesome. You hosted me, and I think we will keep in touch. And all the best, love, and peace. Habibi, wish you the best. Habibi. Thank you. Mercedesy we wszystkich kolorach. Biały, bordowy,
Wow, patrzcie na te ruiny. Khaki. Zmierzam w kierunku tych słynnych ruin w Baalbek. Po drodze łapie mnie jakiś chłopak. Magnesy, koszulki, pamiątki. Chodź, chodź, zobacz co mam. Wchodzę więc do jego sklepu, bo w sumie potrzebuję magnesy dla rodziny. Ledwo wszedłem, a on do mnie mówi cichym głosem. Chcesz coś z Hezb... Koszulkę, flagę, ulotkę? I wyciąga spod stołu i pokazuje mi to. Odmawiam z uśmiechem i nie interesują mnie zupełnie takie pamiątki. Kupuję tylko 2 magnesy i wychodzę od niego. Go straight from here, go Yeah. straight, right and left. Okay, goodbye. Good day. Thank you, bye. Są magnesy. Zaczęło się od $3 za sztukę, skończyło się na $2 za 2 sztuki. Tuż przed wejściem do ruin podchodzi do mnie 2 starszych facetów i dzieci. Jak zawsze, handlowcy. Magnesy, monety, pamiątki, $1, mister, good price. Stare monety z ruin, bardzo stare. Mister, patrz, look. Patrzę na nich i wiem, że to ściema. Ale kupuję taką monetę nie dlatego, że wierzę, że są prawdziwe, tylko dlatego, że kiedyś uwierzyłem w coś podobnego. Moja córka Ala kiedyś przywiozła muszle z wakacji. Hotel dał nam dokument, że można je przewozić i uwierzyliśmy im. Ale po powrocie z ferii na krakowskim lotnisku się nie patyczkowali. Jej mama została zatrzymana na kilka godzin i skończyło się ogromną grzywną. 10 000 złotych. Ciekaw jestem, czy za te pieniądze wysłali ponownie te muszle tam, gdzie je zbieraliśmy na Malediwach. Muszle miały być pamiątką, a stały się wielkim problemem. Tak samo jak Liban miał być przygodą, a stał się czymś zupełnie innym. Nie wiem, na ile to prawdziwe, ale pan miał 2 dzieci, no i jakoś trzeba wspomagać. No i kupiłem tą monetę. Idę do wejścia, kupuję bilet i czuję się w jak innym świecie. 1 bańka, 1 milion. Thank you. No, is okay? Okay, thank you very much. Mury, które widziały imperia powstające i upadające, kolumny, które przetrwały trzęsienia ziemi, ślady przeszłości, które wciąż tu stoją. I nie do końca wiadomo jak. Co oni tu kiedyś robili? Jak wyglądało ich życie? Myślę sobie patrząc na te monstrualne kamienie. Nagrywam, robię zdjęcia, dokumentuję. Jeszcze nie wiem, że ktoś dokumentuje również mnie. Czuję się jeszcze wolny. Witajcie w Libanie. Podchodzi do mnie mężczyzna w średnim wieku. Cześć, jestem Mohamed, jestem tutejszym przewodnikiem. Mogę ci opowiedzieć o tym miejscu, jeśli chcesz. Mówi z uśmiechem. Widać, że to jego teren. Dogadujemy cenę. $20-15. Okej. Gość brzmi jak pasjonat. Zna szczegóły, mówi z entuzjazmem. Czuję się przy nim bardzo komfortowo. Jak się później dowiem, Mohamed opowiadał historię, ale nie tylko mi. You see, this column, it is a granite column transported from Aswan to here, okay? Across the Nile River, the Mediterranean Sea. Co się tu działo kiedyś? Świątynia Jowisza, miejsce, gdzie starożytni Rzymianie oddawali cześć bogom burz i piorunów. Niesamowita architektura, precyzja budowli i te ogromne, wielkie kamienie. Of course. No way. Sprawiają, że ludzie do dziś się zastanawiają, jak to w ogóle powstało. Czy to była świątynia? Czy może coś więcej? To nie są Ateny. To nie jest Rzym. A mimo tego, to tutaj, w samym sercu Libanu, stoją największe kolumny, jakiekolwiek Rzymianie i kiedykolwiek postawili. Pytanie brzmi, dlaczego? I czy to na pewno oni byli pierwsi? Spójrzcie na te kamienie. Jak je tutaj przetransportowano? Rzymianie byli bardzo dobrzy w te klocki, no ale bez przesady. Mówią, że to ich robota. Tylko jest jeden mały problem. Rzymskie ruiny leżą na tych kamieniach. Czyli co? Byli tu wcześniej? Czy może budowali na czymś, co już istniało? A może Baalbek to tylko kolejna warstwa historii, a pod spodem kryje się coś znacznie starszego,
Fenicjanie nazywali to miejsce miastem Bala, czyli boga burzy i wojny. Grecy powiedzieli nie, to przecież świątynia Zeusa. A Rzymianie uznali, że jednak Jowisz tu rządzi na dzielni. Każde imperium widziało w tym miejscu coś boskiego. Ale czy dlatego, że było święte? Czy może dlatego, że skrywało może jakąś tajemnicę? Patrzę na tego Azjatę. Ma dron. To można tutaj latać? Pytam zdziwionym Mahometa. Przecież baza wojskowa jest niedaleko. Dodałem bez namysłu. Mohamed jakby mocno się zastanowił nad tym, co przed chwilą powiedziałem. Pokiwał głową, pomruczał. Nie wiem, może dostał pozwolenie, odpowiedział markotnie. Ja już zapominam powoli o tej rozmowie, a on widać, że chyba nie. To jedno zdanie, zupełnie niewinne. Później wróci do mnie jak bumerang na przesłuchaniu. Thank you very much. Welcome, It was welcome. amazing. Welcome to Baalbek. See you again. You are a good person, my friend. Okay. Thank you very much. Okay. Mohammed. Thank you. Thank you. Welcome, sir. Bye. Goodbye. Mohamed odchodzi. Ja kręcę się jeszcze po tym niesamowitym miejscu. Szukam ciekawych kadrów do zdjęć. Miejsce robi piorunujące wrażenie. Zaraz pójdę zobaczyć ten słynny, największy kamień świata. Potem bus na lotnisko. Powoli kończę już tą swoją przygodę z Libanem. Ale nagle zauważam, że nie mam drugiego mikrofonu. Został przypięty do kurtki Mohameda. Biegnę z powrotem do bramy. On od razu mi go oddaje oczywiście, ale czuję jakby lekką zmianę w jego głosie. Czy Mohamed coś powiedział? Czy ta rozmowa o dronie? Czy ten mikrofon? Czy go coś zastanowiło? Nie wiem. To był lekki trucht, żeby złapać mojego przewodnika Mohameda. Bo zapomniałem, jak zwykle, jeszcze muszę nabrać wprawy przy wywiadach, żeby zabrać od niego mikrofon, który miał przyczepiony podczas opowiadania mi tutaj o tych ruinach w Baalbek. Robię sobie chwilę przerwy. Wracam w te ruiny ponownie. Przede mną piękna scena. Ja ich filmuję dla siebie. Światło pada idealnie. Magia chwili zatrzymana wręcz w powietrzu. Ale nie wiem, że gdzieś tam już dzwonią telefony. Ktoś już mówi, że tu jestem. Ktoś już pyta, kim ja jestem. Słońce zaczyna powoli opadać. Czuję się zmęczony, ale spełniony. To jest bardzo dobry dzień. Lubię taki upust kreatywności. Materiały, wideo zdobyte. Ruszam dalej. Piję kawę. Dzień nieubłaganie zmierza ku końcowi. Czas działać. Pytam busiarza, o której odjeżdża ostatni bus do Bejrutu. Około 5 odpowiadają spokojnie. To spoko, pomyślałem, jeszcze niecałe 2 godziny. Koniecznie chcę zobaczyć ten największy kamień świata. Jest tutaj gdzieś niedaleko, więc ruszam z impetem, sprawdzam mapę, idę. 2 mocne kawy, trochę cukru i można żyć. Ale po drodze jest jeszcze ten słynny meczet. Ciekawe, czy mogę tam wejść jako niemuzułmanin. Over here? Saida Kawala była małym dzieckiem, kiedy doszło do bitwy pod Karbalą w 680 roku. To kluczowe wydarzenie w historii islamu. Saida była wśród jeńców, którzy zostali zmuszeni do podróży do Damaszku po śmierci jej ojca. Zmarła z wycieńczenia w drodze, a jej ciało zostało pochowane tutaj, w Baalbek. Ludzie modlą się przy jej grobie. Atmosfera jest inna niż w turystycznych meczetach, do których wpuszczają każdego. Nie chciałem przeszkadzać. Chłonąłem to miejsce. Spędziłem tam dobre pół godziny. Wyciszyłem się. Nagrałem kilka ujęć. Usiadłem na chwilę pomiędzy pielgrzymami, nie myśląc o niczym. W samym środku tego meczetu rośnie starożytne drzewo, którego korzenie wplatają się w konstrukcję budowli. Miejscowi wierzą, że to drzewo wyrosło jako symbol męczeństwa Saidi Kauli i że ma ono moc ochronną. Jest ono starsze niż ten sam meczet.
Niektórzy modlą się przy nim i wierzą, że dotknięcie kory może przynieść błogosławieństwo. Bateria spokoju moja została naładowana. Czas ruszać do tego największego kamienia na świecie. Brzmi jak coś absurdalnego, ale naprawdę on tutaj jest. Wow. Look at this. Popatrzcie na to. Jest już późne popołudnie. Cisza, brak ludzi. Trochę dziwnie. To przecież spora atrakcja. Kręcę się po miejscu, nagrywam, opowiadam do kamery. W tym momencie jestem po prostu vlogerem. Turystą, który fascynuje się tym światem dookoła. Myśleliście, że to już koniec odcinka? Wcale nie. Zobaczcie, największy kamień, jaki został stworzony przez człowieka. Podejdę, nie będę przynudzał tutaj z całej historii, ale zobaczcie, jak to wygląda, jak do niego podejdę. Mierzy 21 metrów, około 4 metry na 4,5. Popatrzcie, jak to było ruszone. Ten tutaj ma blisko 1200 ton waży. Coś niesamowitego. Jak to można było ruszyć z posad? A jednak. Kątem oka widzę ruch na wzgórzu. BMW podjeżdża szybko. Stary model, lekko rozklekotany. Ale sposób, w jaki się zatrzymuje, agresywnie, gwałtownie, daje mi sygnał, że coś jest nie halo. Dwóch młodzieniaszków wysiada, trzaskają drzwiami i od razu idą w moją stronę. Nie muszę się domyślać. Przyszli do mnie. Nikogo innego tutaj przecież nie ma. Z początku udaję, że ich nie widzę i robię swoje. Podchodzą jednak do mnie. Zasada numer 1 w takich sytuacjach: nie pokazywać strachu. Kiedy widzę ludzi, którzy idą prosto na mnie, albo się szybko oddalam, albo zagaduję. Pytają, skąd jestem. Mówię, że z Polski, że zachwycam się tym miejscem, jest tutaj fantastycznie, bla bla bla. Mówię normalnie, spokojnie. Cały czas oczywiście się kręcę po tym miejscu, nie zatrzymuję się, ale nie patrzę też im prosto w oczy. Za długo. Ale widzę kilka szczegółów. Rozszerzone źrenice, czarne, zepsute zęby, mięśnie twarzy drgające w taki dziwny sposób. No nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że są po prostu na haju. Chodź z nami, chodź, na kolację, zapraszamy. Pokażemy ci coś. Odmawiam, ale z uśmiechem. Nie, dzięki. Trzeba być stanowczym w takich sytuacjach. Mamy dobre rzeczy, spodoba ci się, nie pożałujesz. No i tak gadają co chwilę. Aha, już wiem, o co chodzi. Żartuję, że już dawno się wyszumiałem i zaraz jadę do Bejrutu. Przez 10 minut chodzą jeszcze za mną. Czuję ich oddech, czuję taką presję dziwną. W końcu dają se siana i odchodzą. Wsiadają do tego starego BMW i odjeżdżają z piskiem opon. Dobra, spróbujmy tam wejść do tych grot. O kurczę, tu można wejść. Rzeczywiście. Tutaj też jest. Wygląda jak jakieś łóżka albo nawet można powiedzieć wanna, chyba wanna. Tam jest tego więcej, ale tam na pewno z plecakiem nie wejdę. Dobra, koniec, Michał, już naprawdę trzeba zmierzać do Bejrutu na samolot, który czeka dzisiaj w nocy. Chcę ochłonąć po tym nachalnym namawianiu mnie pojechania z tymi podejrzanymi typami. Podchodzę wyżej, do budynku z wielkim napisem The biggest stone in the world. Brzmi świetnie. W drzwiach stoi starszy mężczyzna. Uśmiecha się do mnie. Welcome my friend, welcome. Kręci głową z grymasem na twarzy. Bad people, my friend. Czyli on widział, jak mnie namawiali do złego. Patrzył na nich, patrzył na mnie, patrzył na tą całą sytuację. Może ich zna. Zaprasza mnie do środka, parzy herbatę, prosi o wpis do księgi pamiątkowej. Cheers, Baltic. Vodka Baltic. I jest taki fajny, taki dumny, że na jego ziemi jest ten wielki, ogromny, monumentalny głaz, co przyciąga tysiące ludzi. Thank you so much. Welcome, welcome. Salam alaikum.
I to powinien być spokojny moment. Ale w głowie wciąż mam tamtych dwóch gangusów. Ich spojrzenia, ruchy, upór, próbę tego wymuszenia na mnie ich tej niesamowitej propozycji. I dopiero później zrozumiałem, że to nie była zwykła rozmowa. Oni ewidentnie przyszli po mnie. A Hezb już o tym wiedział. Okej. Sorry, że znowu wam przerywam, ale to już jest naprawdę koniec tego odcinka. Lecimy dalej! Wracam do tego punktu, skąd odchodzą busy do Bejrutu. Jest parę minut po 16, sporo czasu. Hello. Do you go to Beirut? Oh, yes. What time? When it's full? Beirut, Safarak, Waikiki, I have to go to the airport. 10 minutes. 10 minutes? Okay, this one? Thank you. Mam busa. 400, $4. Dziwne ceny, ale spoko. Bo zapłaciłem w tamtą stronę 3 razy po 4. Podobno mamy ruszyć za 10 minut. Nie widzę tego, bo bus jest pusty, a odjeżdżają wtedy jak są pełne. Mam czas do 3 rano, żeby... Nie, do 3 to już wylatuję w sumie. To mam czas gdzieś do 1 nocy. No to jakieś 9 godzin. Na spokojnie. No i wtedy nagle jak z podziemi wyrasta ten facet z ofertą private taxi. Rzuca ofertę przez otwarte drzwi busa. Mister, airport, very good price, direct, no stops, $20 only, 20. Mówię, że nie, dziękuję. Choć przez chwilę rozważam jego propozycję. Fast save, no problem, come with me. No, thank you. Odpowiadam spokojnie, ale stanowczo. Taksia stoi jeszcze i rozmawia z busiarzami. Nie wiem o czym, ale dziwnie się czuję. Intuicja podpowiada, zostań Michał w busie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W krajach Bliskiego Wschodu taksówkarze zawsze są nachalni. Ale coś mi tu nie pasuje. Za bardzo się ten gość stara, za bardzo naciska, za bardzo chce, żebym akurat z nim pojechał. Tu jest więcej ludzi na tym przystanku, więc uważam to za bezpieczniejszą opcję. Do dzisiaj nie wiem, czy jakbym przesiadł się do tej taksówki, to czy bym jednak dojechał na lotnisko, czy nie. W końcu bus rusza. Trasa do Bejrutu. Droga mija szybko, sprawnie, prosto. Słońce powoli chowa się za horyzontem. Krajobraz miga jak slajdy w projektorze. Nagrywam kilka ujęć. Filmuję drogę, światła, momenty, których już nie będę pamiętać bez kamery. Jeszcze nie wiem, że ktoś patrzy na tę drogę. Tylko nie przez szybę, ale na moją trasę. Checkpoint. Liban to kraj pełen punktów kontrolnych. Przyzwyczaiłem się, że na trasie zawsze są wojskowi i zawsze są jakieś pytania. Bus zwalnia. Żołnierze podchodzą, kierowca wymienia z nimi kilka zdań, ale oni nawet nie patrzą na niego, tylko dziwnie patrzą akurat na mnie. Jeden z nich przygląda mi się dłużej niż powinien. Co on się tak gapi tym przeszywającym wzrokiem? Czy ktoś już mnie zgłosił? Czy jestem na jakiejś liście? Czy to tylko moja lekka jakaś paranoja? Nie wiem, ale bus rusza dalej, na szczęście. Jednak była następna przesiadka. Tutaj te busy mają takie jakieś odcinki, no, ale tyle dobrze, że dziewczyna powiedziała, że bym zapłacił tamtemu kierowcy $4, a on wyrównał rachunek z tym kierowcą, który mnie teraz wziął. Zimno się robi, dalej w podkoszulku. Widzę, że tu kierowca ma trochę więcej werwy, bo zaczyna cisnąć i jest trochę więcej oświetlenia w środku. Lecimy. Patrzę na Google Mapę po drodze, gdzie jedzie ten bus. No, na pewno na ten dworzec Kola, północ miasta. A lotnisko jest na południu przecież. Ale coś mi tu nie gra, coś mnie tknęło. Stop, wysiadam. Krzyczę do kierowcy. Kierowca patrzy zdziwiony, ale nie protestuje. Wyskakuje na ruchliwym rondzie. To może był przypadek, a może jakiś taki instynkt. Może nic by się nie stało, gdybym pojechał na dworzec, a może właśnie tam na mnie czekali. Teraz patrzę na tę scenę niczym z filmu o Jasonie Bournie. Jeżeli mnie śledzili, to nagle wtapiam się w ruch ulicy i znikam z ich radarów.
Zawsze chciałem zagrać w filmie akcji, tylko to nie jest film. To dzieje się naprawdę. Cisnę na lotnisko w Bejrucie. Zostało mi 4 km. Nie wiem, trasę wybrałem trochę na pochybel. Gdy później na spokojnie oglądałem swoje nagrania, zauważyłem coś, czego wtedy nie widziałem. Idę gdzieś wzdłuż jakiejś autostrady, z milion samochodów, jakichś motocykli, jadą wszyscy w różne strony, pod prąd, z prądem, w lewo, w prawo. Za mną w cieniu jechał on. Czerwona bluza, skuter. Zatrzymuje się kilka metrów za mną, trzyma ten sam dystans, obserwuje. Ale ja go nie zauważam. Dużo tutaj nie widać, bo kraj się zmaga z problemami z elektrycznością, to znaczy nie ma jej w ogóle, jeśli chodzi o zapewnienie przez rząd. Może przejdę na drugą stronę, bo tam jest jakaś kafejka, chociaż tutaj też jest. Coś bym zjadł w końcu. I nie ma oświetlenia w ogóle. Jedyne co potrafili sobie skombinować, to mają generatory zasilane na paliwo. No i tak funkcjonują. Kraj zjedzony przez korupcję i przez banki. W pewnym momencie odwracam się jednak na sekundę. Może poprawiałem plecak. Może patrzyłem na ruch uliczny, nie pamiętam. I nagle on zawraca. Czy myślał, że go zauważyłem? Czy może dostał sygnał, żeby się wycofać? Wtedy nie miałem pojęcia, że jestem śledzony. Dopiero teraz wiem, że nie byłem sam ani przez sekundę. Na horyzoncie pełno świateł, to lotnisko, mój cel, bezpieczna przystań. Tak mi się przynajmniej wydawało wtedy. Ale tak naprawdę szedłem prosto w gniazdo szerszeni. Jak to później usłyszę od polskiego konsula. Panie Michale, na litość boską, tam nawet libańskie służby nie wjeżdżają. Wszedł pan do dzielnicy Danije. To serce Hezbollah tam nie wchodzi, rany boskie. Nigdy nie zapomnę bladej twarzy pana konsula. A ja kroczę po tych ulicach, nieświadomy, spokojny, z uśmiechem, że jestem już prawie na lotnisku. Od rana cały czas na nogach, zero porządnego jedzenia. W końcu widzę jakąś budkę. Przy niej dwóch gości gra w FIFA na starej konsoli. Światło ekranu odbija się od ich twarzy. Podchodzę, zamawiam coś na szybko, próbuję zagadać. Kupiłem słodką bułkę, słodki napój. Myślę, trochę cukru mi się przyda. A, zjem na lotnisku, teraz nie będę się najadał. Ale coś jest nie tak. Czuję też spojrzenia. Nie takie jak zawsze. Ciekawe, uprzejme. To było jednak coś innego. Ludzie patrzyli na mnie, jakbym nie powinien tam po prostu być. Ja idę dalej. Przecież nic się nie dzieje. I nagrywam moje ostatnie ujęcie vlogerskie. Ciemno, jak nie powiem gdzie. Sorry, że mnie tak nie widać, ale nie chcę wejść w jakąś tutaj dziurę kanalizacyjną. O, one na przykład nie mają pokrywy. O, ja pierdzielę, 2 metry w dół. Światła oślepiają, idę wzdłuż tej autostrady. Jakby ktoś cię pytał, jak wygląda życie youtubera, takiego przygodowego, no to właśnie tak. Nie wiadomo, gdzie się je, gdzie się śpi. Można coś zaplanować, ale życie kreśli swoje scenariusze. Sorry, że tak jem, ale od rana naprawdę zgłodniałem. Mam jeszcze 2 km do lotniska. O, tutaj jest światło, bo jest ogromny billboard, a zobaczcie, jaka dziura tutaj w ziemi. I w takie coś można wpaść, jak nie ma światła. Bardzo łatwo. A tutaj pięknie mi oświetla. Już chyba widzę lotnisko. Dobrze jest. I nagle ktoś podjeżdża do mnie z tyłu, chwyta mnie za ramię, ciągnie w dół. Słyszę te skutery, krzyczy: "What are you doing here?" To jest ułamek sekundy. "I'm going to the airport." I nie zdążyłem się nawet odwrócić, ani nawet odpowiedzieć. Nic. Dostaję nagle mocny cios w plecy. Upadam na kolana. Koleś ściąga mi plecak, drugi wyrywa mi torbę ze sprzętem, ściągają mi czapkę, rzucają kilka metrów dalej. Wszystko się dzieje w piorunującym tempie. Nie rozumiem, co to jest? Co to jest? Rabunek, napad, żart? I wtedy wyciągają ten łańcuch. Długi był jak do wypasania krów. Związują mi ręce nim z tyłu. Krępują. Ten zimny metal wbija się mocno w skórę. Patrzę w prawo za moim bagażem. Zupełnie nie traktując tej sytuacji poważnie, pomyślałem: skurwysyny, porysują mi obiektywy. You move one more time and I will shoot you. I nagle ten dźwięk przeładowanej broni wciska mi lufę w kręgosłup. Jestem cały jak sparaliżowany. Ci goście nie żartują.
Nie ma już odwrotu.